EUR, czyli Esposizione Universale di Roma, to jedna z najbardziej charakterystycznych dzielnic współczesnego Rzymu. Wyróżniają ją zarówno względy urbanistyczne, jak i epoka, w której rozpoczęto jej budowę. Jako ambitny projekt realizowany od lat 30. XX wieku, miał nadać stolicy Włoch nowy, reprezentacyjny wymiar i jednocześnie stać się materialnym symbolem faszystowskiej potęgi. Jak wygląda historia tego fascynującego miejsca? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem odcinka jest Hubert Kędziorek. Geneza projektu EUR wiąże się bezpośrednio z planami organizacji wystawy światowej, która miała odbyć się w Rzymie w 1942 roku i pokazać światu osiągnięcia Nowych Włoch. Stąd zresztą pochodzi pełna nazwa tej przeciekawej inwestycji, czyli Esposizione Universale di Roma, którą możemy przetłumaczyć jako Rzymska Wystawa Światowa. Ze względu na wybuch II wojny światowej wystawa nigdy nie została ukończona. Światowy konflikt przerwał trwające prace, a zarazem całkowicie zmienił kontekst polityczny oraz gospodarczy przedsięwzięcia. Mimo to sam projekt urbanistyczny był już na tyle zaawansowany, że nie został porzucony ani w okresie wojny, ani po jej zakończeniu. Od samego początku zresztą EUR nie była przewidywana jedynie jako teren wystawowy, ale jako nowa część stolicy państwa włoskiego. W myśl założycieli tej dzielnicy EUR miała łączyć w sobie tradycje starożytnego imperium z ambicjami nowoczesnego, faszystowskiego państwa włoskiego. W tym sensie projekt miał wymiar nie tylko urbanistyczny, ale również ideologiczny. Przestrzeń miasta stawała się narzędziem budowania narracji o potędze, porządku i ciągłości historycznej. Za opracowanie koncepcji odpowiadali czołowi włoscy architekci i urbaniści epoki, m.in. Marcello Piacentini, Luigi Piccinato oraz Giuseppe Pagano. Ich zadaniem było zaprojektowanie dzielnicy od podstaw, w sposób uporządkowany, monumentalny i spójny. W efekcie powstała wizja miasta opartego na osiowości, symetrii i wyraźnym podziale funkcji, która miała odzwierciedlać ideę nowoczesnego państwa. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Układ dzielnicy oparto na szerokich arteriach komunikacyjnych, które przecinają się pod kątem prostym i tworzą wyraźnie wyodrębnione kwartały zabudowy. Przestrzeń wypełniona jest dużą ilością otwartych placów, perspektyw widokowych i osi kompozycyjnych, które prowadzą wzrok ku najważniejszym budynkom. Taki sposób planowania miał podkreślać porządek i hierarchię, a zarazem wpisywać się w zamysł przestrzeni reprezentacyjnej, w której każdy element jest częścią konkretnej całości. Architektura dzielnicy rozwijała się w ramach włoskiego racjonalizmu, który łączył modernistyczną prostotę z klasycyzującymi odniesieniami do starożytnego Rzymu. Budynki charakteryzowały się monumentalnymi bryłami, rytmicznymi fasadami i ograniczoną dekoracyjnością, co miało wzmacniać wrażenie powagi i trwałości. Kamień, szczególnie jasny trawertyn wydobywany w okolicach Tivoli, został użyty nieprzypadkowo. Wykorzystywano go już w okresie Imperium Rzymskiego, tworząc tak okazałe budynki, jak chociażby Koloseum. Jego wykorzystanie w dzielnicy EUR miało więc znaczenie nie tylko estetyczne, lecz także, a może przede wszystkim, symboliczne. Jasny trawertyn nadawał budynkom monumentalny i trwały charakter, a zarazem zapewniał im wyraźnie rzymski wygląd. Doskonale współgrał przy tym z uproszczonym, geometrycznym językiem architektury dzielnicy, która mimo licznych odniesień do antyku chętnie sięgała również po nowoczesne materiały budowlane, takie jak żelbet. Mimo wybuchu wojny i przerwania prac, sama inwestycja okazała się zbyt zaawansowana i zbyt kosztowna, aby ją od tak przerywać. Tym samym powojenne Włochy zdecydowały o kontynuacji projektu i zaadaptowania go do nowych wyzwań. W kolejnych dekadach EUR zostało przekształcone w nowoczesne centrum administracyjno-biznesowe Rzymu. Do istniejącej już struktury dołączono nowe budynki urzędowe, centra konferencyjne oraz przestrzenie usługowe, które stopniowo zmieniały charakter dzielnicy z czysto reprezentacyjnego na bardziej użytkowy. Tym samym dzielnica, łącząca historyczne dziedzictwo z nowoczesnymi wyzwaniami, nieobarczona już ideologią faszystowską, zyskała nowe życie. Tym samym EUR stanowi dzisiaj jeden z najciekawszych przykładów planowania przestrzennego w architekturze XX wieku. Przejdźmy zatem do poszczególnych elementów inwestycji. Najważniejsze budynki EUR tworzą spójny, choć zróżnicowany zespół architektoniczny, który najlepiej pokazuje ewolucję tej dzielnicy.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków jest Palazzo della Civiltà Italiana, często nazywany kwadratowym koloseum. To właśnie on stał się wizualnym symbolem całego Eur. Budynek wyróżnia się surową, niemal abstrakcyjną formą sześcianu, którego wszystkie 4 fasady rytmicznie przecinają identyczne arkady. Ten powtarzalny układ odwołuje się bezpośrednio do rzymskiego koloseum, aczkolwiek pozbawiony jest dekoracyjności, może poza wyjątkiem rzeźb znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, a wykonanych z kararyjskiego marmuru. Tak czy inaczej sama konstrukcja, sam obiekt z jednej strony nawiązuje do dziedzictwa starożytnego Rzymu, a z drugiej strony wpisuje się w założenia nowoczesnego modernizmu. Budowany od 1939 roku pałac miał również realizować funkcje propagandowe. Na jego fasadzie znajduje się inskrypcja zaczerpnięta z jednej z mów Benito Mussoliniego o treści: naród poetów, artystów, bohaterów, świętych myślicieli, naukowców, żeglarzy, podróżników. Dziś budynek pełni funkcje biurowe. Od 2015 roku mieści się tutaj siedziba luksusowej marki odzieżowej Fendi. Przede wszystkim jednak znaczenie konstrukcji dalece wykracza poza użytkowość, pozostając jednym z najbardziej ikonicznych przykładów europejskiej architektury XX wieku. Drugim kluczowym obiektem jest Palazzo dei Congressi, zaprojektowany przez Adalberta Liberę jako główne centrum wydarzeń publicznych i konferencji, ostatecznie oddany do użytku w 1953 roku. Jego architektura jest bardziej klasycyzująca niż w przypadku innych budynków Eur, co widać szczególnie w monumentalnym portyku kolumnowym, który nadaje bryle niemal świątynny charakter. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o organizacji w nich dużych zgromadzeń, co od samego początku podkreślało rangę tego obiektu i z drugiej strony pokazywało również bardzo zgrabne i szybkie przejście między symbolicznym wymiarem tego obiektu a czystą użytecznością. Istotną rolę odgrywa również zaprojektowany przez Gaetano Minucciego Palazzo degli Uffizi, który był jednym z pierwszych ukończonych budynków w całym założeniu. Do użytku oddano go bowiem już w 1939 roku. W porównaniu z bardziej reprezentacyjnymi gmachami wyróżnia się większą powściągliwością formy i wyraźnym naciskiem na funkcjonalność. Regularny rytm okien i brak dekoracji pokazuje na bardziej techniczne podejście do tego budynku. On sam pełnił również funkcje administracyjne dla planowanej wystawy światowej. Warto również odnotować, że pod budynkiem wybudowano schron przeciwlotniczy o powierzchni 450 m2, który był w stanie pomieścić około 300 osób. Na fasadzie Palazzo degli Uffizi znajduje się jeden z najbardziej symbolicznych napisów całego Eur o treści: Trzeci Rzym rozciągnie się ponad innymi wzgórzami, wzdłuż brzegów świętej rzeki, aż po plaże Morza Tyrreńskiego. Słowa te pochodzą z przemówienia Benito Mussoliniego, wygłoszonego na Kapitolu 31 grudnia 1925 roku. Inskrypcja odnosiła się oczywiście do faszystowskiej wizji Rzymu, który po starożytnym i po papieskim miał wejść w nową, faszystowską epokę. Samo umieszczenie inskrypcji na budynku w dzielnicy Eur również nie było przypadkowe, bowiem ta dzielnica miała być materialnym dowodem na ambicje państwa włoskiego. Po 8 września 1943 roku, czyli po kapitulacji Włoch i zajęciu kraju przez III Rzeszę, budynek został przejęty przez dowództwo wojsk niemieckich, a następnie przekształcony w szpital. Od stycznia 1945 do 1946 roku mieściła się w nim dyrekcja armii brytyjskiej. Dziś obiekt nadal stanowi część biurowej struktury dzielnicy, zachowując swoją pierwotną, funkcjonalną logikę. Eur przecina jedna z jego głównych osi urbanistycznych – Piazzale delle Nazioni Unite, czyli Plac Narodów Zjednoczonych. To szeroka, reprezentacyjna przestrzeń zaprojektowana jako węzeł kompozycyjny i punkt widokowy, który porządkuje układ dzielnicy i łączy jej najważniejsze budynki. Plac wpisuje się w konsekwentnie osiowy plan Eur, w którym monumentalne gmachy i aleje prowadzą ruch oraz wzrok w sposób uporządkowany i geometryczny. Przy arterii znajduje się m.in. budynek Banca Nazionale del Lavoro, gdzie ulokowano część jej nowoczesnych biur. Obecność banku dobrze wpisuje się w powojenną przemianę dzielnicy w centrum biznesowo-administracyjne Rzymu. Zamiast monumentalnej, ideologicznej architektury pierwotnego założenia, banka reprezentuje współczesny charakter dzielnicy, funkcjonalny, korporacyjny i podporządkowany logice nowoczesnej gospodarki. Ważnym elementem dzielnicy jest także Museo della Civiltà Romana, który stanowi próbę monumentalnego opowiedzenia historii starożytnego Rzymu. Za projekt architektoniczny odpowiadali Ernesto Bruno Lapadula, Pietro Aschieri oraz Gino Calzabini, czołowi przedstawiciele włoskiego racjonalizmu.
Ich celem było stworzenie budynku, który nie tylko pomieści ekspozycję, ale sam w sobie będzie częścią narracji o ciągłości cywilizacji rzymskiej. Architektura muzeum jest spójna z resztą Eur, monumentalna, symetryczna, pozbawiona zbędnych dekoracji i utrzymana w jasnych barwach. Wnętrza muzeum zaplanowano z myślą o ekspozycjach o dużej skali, w tym przede wszystkim o słynnym modelu starożytnego Rzymu, czyli Plastico di Roma Imperiale. Dzięki temu obiekt łączy funkcję edukacyjną z reprezentacyjną, wpisując się zarówno w pierwotną wizję Eur, jak i w jego powojenną rolę instytucji kultury. Na szczególną uwagę zasługuje również Basilica dei Santi Pietro e Paolo, czyli główna świątynia Eur. Jej położenie na wzniesieniu sprawia, że dominuje nad otoczeniem i stanowi jeden z najważniejszych punktów orientacyjnych w całej dzielnicy. Prace nad budową kościoła rozpoczęto już w 1939 roku, jednakże bombardowania Rzymu, które uszkodziły część inwestycji, zdecydowały o zaniechaniu prac. Sam teren inwestycji stał się również areną walk między Włochami a Niemcami. Do jednej z bitew doszło 10 września 1943 roku. Prace wznowiono 10 lat później, a w 1955 roku oddano świątynię wiernym. Architektura bazyliki łączy monumentalność z klasycyzującą prostotą, a jej kopuła wyraźnie zaznacza obecność elementu sakralnego w przestrzeni, która w dużej mierze miała charakter świecki i administracyjny. W ten sposób budynek wprowadza do Eur wymiar duchowy, równoważąc jego racjonalny i uporządkowany charakter. W przestrzeni publicznej wyróżnia się także Obelisco di Marconi, smukły monument poświęcony Guglielmo Marconiemu, jednemu z najwybitniejszych włoskich wynalazców i pionierów komunikacji radiowej. Marconi zasłynął przede wszystkim jako współtwórca technologii telegrafii bezprzewodowej, która stała się fundamentem nowoczesnej łączności radiowej. Już pod koniec XIX wieku przeprowadził eksperymenty mające na celu przesłanie sygnału bez łączności kablowej, a w 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, stając się tym samym swojego rodzaju synonimem, swojego rodzaju wizytówką włoskiej nauki. W okresie międzywojennym postać Marconiego była we Włoszech otaczana niemal kultem państwowym. Reżim Benito Mussoliniego przedstawiał go jako symbol włoskiego geniuszu technicznego, nowoczesności i postępu naukowego. Właśnie dlatego jego nazwisko zostało silnie związane z dzielnicą Eur, która sama miała być demonstracją technologicznej i cywilizacyjnej siły państwa. Sama forma obiektu nawiązuje oczywiście do starożytnych obelisków, jednakże w tym przypadku, a w przeciwieństwie do znanych nam z antyku przykładów, jest pozbawiona przesadnej dekoracji i utrzymana w bardzo stonowanym tonie. Uzupełnieniem historycznej części dzielnicy jest Laghetto dell'Eur, czyli sztuczne jezioro otoczone zielenią i alejami spacerowymi. Choć pierwotnie miało ono charakter dekoracyjny, dziś stanowi jedno z najbardziej rekreacyjnych miejsc w całej dzielnicy. Wprowadza ono element krajobrazowy do surowej, geometrycznej struktury Eur i łagodzi jego monumentalny charakter, nadając całej przestrzeni bardziej ludzki wymiar. Na zupełnie innym biegunie znajduje się zaś Palazzo della Nuvola, czyli nowoczesne centrum kongresowe zaprojektowane przez Massimiliano Fuksasa. Ten współczesny obiekt, często nazywany po prostu chmurą, stanowi wyraźny kontrast wobec klasycznej architektury dzielnicy. Jego lekka, organiczna forma, zawieszona w powietrzu, przypominająca chmurę, pokazuje nowy etap w rozwoju dzielnicy, już nie jako miejsca silnie zideologizowanego, ale otwartego na nowe pomysły i nowinki technologiczne. Wszystkie te budynki razem tworzą wyjątkową kompozycję, w której różne epoki i style architektoniczne nakładają się na siebie, zachowując jednak spójność wynikającą z pierwotnego planu urbanistycznego. Dzięki temu Eur pozostaje jednym z najbardziej interesujących przykładów ewolucji architektury XX i XXI wieku w Europie. W przestrzeni dzielnicy nakładają się na siebie aż 3 warstwy. Z jednej strony silnie zideologizowane, faszystowskie lata 30. XX wieku, które stanowią genezę dla tej dzielnicy. Z drugiej strony powojenne adaptacje tej przestrzeni dla nowych wyzwań, aż wreszcie współczesne centrum administracyjno-biznesowe. Dzielnica Eur, mimo rozmaitych przeobrażeń, rozmaitych zmian, które nastąpiły w jej strukturze, zachowała jednak swoje oryginalne kształty, stanowiąc tym samym jedno z najciekawszych rozwiązań architektonicznych w skali całej Europy, żeby nie powiedzieć świata. Dzielnica, która miała być symbolem III Rzymu i manifestem siły państwa faszystowskiego, po wojnie została pozbawiona swojego ideologicznego kontekstu, ale nie swojej formy. Właśnie ta forma, oparta na geometrii, osiowości i monumentalnej prostocie, przetrwała i zaczęła funkcjonować w zupełnie nowym znaczeniu, co samo w sobie sprawia, że Eur jest absolutnie żywą historią.
Spacerując po tej części Rzymu można zauważyć, jak silnie przestrzeń miasta, przestrzeń dzielnicy wpływa na nasz odbiór tego konkretnego miejsca. W przeciwieństwie do starożytnego Rzymu, gdzie dominuje bardzo gęsta, ciasna zabudowa, tutaj mamy do czynienia z szerokimi alejami, reprezentacyjnym budownictwem, co samo w sobie pokazuje nam i uzmysławia i potwierdza tezę o tym, że Eur to zupełnie inne oblicze Rzymu. A wy, co sądzicie o tej niezwykłej inwestycji? Dodacie ją jako jeden z punktów podczas kolejnej podróży do Rzymu? A może już ją widzieliście? Dajcie znać w komentarzach, a póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.